Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania. Dzisiaj pokazuję Wam aniołka. Tak naprawdę jest to projekt, który obiecałam już w zeszłym roku. Miałam przerobić aniołka, ale nie zdążyłam i nie miałam już czasu. W tym filmiku pokażę Wam nie samego aniołka, ale detale do aniołka, ponieważ ciało do aniołka jest dokładnie takie same jak do elfa. Ja oczywiście w opisie na dole zostawię link, gdzie jest pokazane, jak zrobić elfa, natomiast cała reszta, czyli właśnie sukienaczka, włoski, aurola, skrzydełka, oczywiście pokażę Wam dzisiaj. Natomiast ciałko zapraszam na film do elfa. Stwierdziłam, że nie będę robić drugi raz tego samego, ponieważ dosłownie to ciałko jest takie same jak do mojego elfa. Różni się tylko tym, że używam więcej cielistych włóczek, na przykład właśnie na rączki, mniej takich puchowych. Tak jak tutaj tych aksamitnych, na rączkach mam również takie świecące bardziej. W ogóle wszystko jest tutaj świecące. Na bucik również użyłam aksamitnej, ale też nie musicie. Ten bucik będzie i wyjdzie mniejszy, jeżeli zrobicie sobie z jakiejś włóczki podobnej świecącej. I tak naprawdę ciałko i wszystko jest to samo. Wszystko a propos włóczek tłumaczę w tamtym filmiku. Tutaj chciałabym się skupić tylko na wykończeniu tego aniołka. Jest troszeczkę inne niż przy elfie. Więc mam nadzieję, że skorzystacie z filmiku i że pamiętacie, że mieliśmy robić aniołka, więc dzisiaj pokazuję. Jeśli chodzi o włóczki, jakie używam, to do skrzydełek użyłam włóczki Yarn Art Christmas. Jest to włóczka oczywiście 100% polamid, ale jest taka bardzo fajna, świecąca. Polecam sobie kupić, one są w różnych kolorkach, białe, srebrne, naprawdę w przeróżnej kolorystyce. I właśnie dzięki temu ja użyłam do zrobienia sobie skrzydełek. Tak wyglądają dwa skrzydełka i aureoli. Natomiast jeśli chodzi o włoski, to używam, no już Wam nie powiem, nie mam nazwy, nie mam etykiety, ale takich włóczek świecących w sklepach jest bardzo dużo. To są właśnie takie mieniące się włóczki, a z nich robię włoski. Pokazuję Wam tutaj na tym właśnie przykładzie, jak zrobić sobie tą bazę i loczki. To będzie do świecącej włóczki, świecąca włóczka. Natomiast jeśli chodzi o spódniczkę, to ja używam takiego sztucznego moheru. Jest to włóczka prawdopodobnie kupiona w Tedim. Jest to oczywiście 100% różnych akreli, polamidów i takich rzeczy, ale daje taki efekt moherkowy i właśnie fajnie tak to ładnie się układa i wygląda. Z takich zamienników wiem, że na przykład właśnie Nako Angora ma coś takiego i też ma taką bardzo świecącą tą strukturę, więc też jest fajna. Nako Angora Lux Simi. Takich włóczek z podobnym moherem na pewno jest dużo, więc po prostu szukajcie. Sukieneczka jest wtedy bardzo taka ładna, leciutka. Oczywiście można używać dowolnych, jeszcze mam tutaj taką z cekinkami, to też są włóczki, które wtedy czy w Kiku się pojawiają na różnego rodzaju ozdobę. Głównie wykorzystuję właśnie je tutaj do ozdobienia aniołka. Jeśli Wam się podoba mój aniołek, serdecznie zapraszam na część pierwszą, czyli oczywiście na zrobienie ciałka elfa, a część druga, udekorowanie już bez czapeczki, ze skrzydełkami, z włosami, będzie tutaj. Więc mam nadzieję, że filmik się przyda. Dajcie znać, czy czekaliście na tego aniołka. Jestem ciekawa, czy ktoś pamiętał, że miałam go zrobić. Także serdecznie zapraszam na film. Na początek zaczniemy sobie od skrzydełek. Moje skrzydełka tutaj są troszeczkę pofalowane. Tym razem postanowiłam zrobić bardziej proste, ale ja Wam powiem, jak zrobić, żeby były również pofalowane. Te może troszeczkę przypominają takiego motylka, ale dla aniołka wydaje mi się, że każda wersja będzie ładna. Sami zadecydujcie, które sobie zrobicie. Ja Wam oczywiście powiem, na czym polega kwestia falowania i na czym polega, żeby sobie zrobić proste. Oczywiście skrzydełka robimy dwa takie same, łączymy sobie tutaj mniej więcej i przyszywamy. Czyli tak, ja już mam jedno skrzydełko zrobione, robimy dwa takie same, one będą mniej więcej właśnie tak lustrzanym odbiciem symetrycznie podobnie wyglądały. W tym celu biorę sobie włóczkę, którą Wam pokazywałam. Robimy sobie pętelkę podstawową. Mam szydełko tutaj 3 mm i nabierzamy sobie 10 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mam 10 oczek łańcuszka. Tu sobie przytrzymuję i robię jeszcze jedno. Jest to oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru. Następnie odwracam sobie mój łańcuszek i w tym 10, czyli pomijam 11, przerabiam
zwykłe półsłupki, czyli wbijam się tutaj w środkową pętelkę, przekładam i przez dwie. Będą tutaj zwykłe półsłupki i ma ich być właściwie 10, czyli przerobię sobie tutaj z Wami do końca. Wszystko idzie w tylną pętelkę, to jest taki początkowy łańcuszek. Tutaj i jeszcze mam 2 oczka mi zostały i mam przerobiony pierwszy rząd. Następny, drugi i trzeci będzie dokładnie taki sam, czyli musimy sobie przerobić półsłupki, 10 półsłupków w tych rzędzie, czyli tak, patrzymy gdzie jest nasze pierwsze oczko tutaj z góry, bijamy się w całe oczko i przerabiamy półsłupki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ostatnie 10. Oczywiście możecie sobie znaczyć oczka początkowe i końcowe. Ja już tutaj tego nie robię, bo widzę, ale jeżeli macie jakiekolwiek właśnie markery, znaczniki możecie sobie wbijać w ostatnie oczko, żeby się nie pomylić. I znowu oczko do góry, oczko przyboczne, niewliczone do wzoru, odwracamy robótkę i ostatni raz przerabiamy sobie 10 półsłupków. I tak jak mówię, po przerobieniu pierwszego i ostatniego można wbijać sobie właśnie tutaj ten znacznik, jeżeli nie rozpoznajecie tych ostatnich oczek, żeby się po prostu nie pomylić i żeby nam się tutaj liczba zgadzała. Wzór na te skrzydełka jest o tyle fajny, że możecie sami dostosować sobie wielkość tych skrzydełek. Mogą być naprawdę większe, mogą być mniejsze, mogą być bardziej sfalowane. Wszystko zależy od tego, jakiej też zwłóczki robicie. Zróbcie sobie po prostu próbkę i sprawdźcie, która wersja Wam po prostu będzie ładniej wyglądała. Ok, przerobiłam sobie 3 rzędy, przechodzimy do czwartego, a w czwartym rzędzie robimy tak. Pierwsze oczko to jest półsłupek, zwykły półsłupek. Drugie oczko to jest półsłupek nawijany, czyli robimy sobie narzut, wbijamy się w drugie oczko i przekładamy przez 3. Trzecie oczko to już jest zwykły słupek, czyli robimy sobie narzut, przekładamy, ale nie przekładamy przez 3, tylko przez 2. Jeszcze raz pobieramy włóczkę i przez 2. To samo będziemy robić lustrzanym odbiciem na końcu, czyli raz, 2, 3. 3 oczka od końca będą dokładnie wyglądać tak samo, czyli tu będzie słupek, półsłupek i słupek, półsłupek i co mi się tutaj... słupek, półsłupek nawijany i słupek. Ok. Z angielskimi nazwami coś mi się tutaj pomyliło w głowie i się zablokowałam. Natomiast, czyli licząc 3, natomiast zostały nam tutaj 4 oczka w środku i w tych 4 oczkach będziemy robić słupki, 3 słupki, czyli tak naprawdę w każdym takim oczku po 3 słupki. I teraz robię narzut, bijam się w to moje oczko i robię tak. Pierwszy słupek, narzut, jeszcze raz w to samo miejsce, drugi słupek i jeszcze raz w to samo miejsce, trzeci słupek. I tak powtarzam 3 razy, czyli jeszcze raz kolejne oczko. Raz, 2, 3. To jest moje drugie oczko. Jeszcze 2 oczka będą. W 2 oczkach będziemy robić potrojenie, można powiedzieć, ze słupków. Tutaj. I jeszcze mam ostatnie oczko, ponieważ jest to właśnie 4 od brzegu. Ostatnie również robimy 3 słupki. Raz, 2 i 3. I teraz, tak jak Wam powiedziałam tutaj na początku, robimy lustrzanym odbiciem, czyli zaczynamy od słupka jednego, półsłupka nawijanego. Tak, właśnie brakło mi tego nawijanego w tym słownictwie. I ostatni to będzie właśnie zwykły słupek. I mamy ten rząd przerobiony. I znowu oczko do góry. Słuchajcie, metoda jest taka, że zawsze te 3 pierwsze oczka z tej strony i te 3 z tej strony wyglądają tak samo. Cokolwiek byśmy nie robili, czy na prawej, czy na lewej,
Te 3 brzegi robimy zawsze tak samo, lustrzanym odbiciem, czyli zaczynamy od słupka, półsłupka nawijanego i słupka zwykłego. Natomiast w tych miejscach, gdzie robiliśmy tutaj rozszerzenia, robimy sobie już po jednym słupku, czyli nie rozszerzamy nic, do końca robimy po jednym słupku, natomiast zatrzymujemy się 3 oczka przed końcem, żeby zrobić ten sam ściek, co na początku. O, i mi zostały jeszcze tutaj 3 oczka. Pamiętajcie, żeby sobie te oczka końcowe znaczyć, żeby Wam się tutaj nie pomyliło. I tak, czyli słupek, półsłupek nawijany i ostatnie tutaj oczko, półsłupek zwykły. Już zaczyna przypominać nam to ten pierwszy kształt i zobaczcie, teraz właśnie od tego momentu decydujecie, czy chcecie, żeby skrzydełka były bardziej takie poskręcane, a w ten sposób one się wtedy będą tak układać, jak u mnie na tym aniołku, ten mam prosty, czy robicie właśnie tak jak ja ze mną od tego prostego. Jakbyście nie robili, metoda zawsze będzie bardzo prosta, naprawdę, po prostu robimy zawsze tak samo, tak jak Wam tutaj powiedziałam, najpierw słupek, półsłupek nawijany i słupek. I to samo oczywiście te 3 oczka tak samo wyglądają na końcu. Natomiast cały ten środek, czyli tak, tu już sobie możecie odznaczyć raz, dwa, 3 na przykład, zaznaczyć, żeby Wam się tutaj nie myliło, że dotąd, żeby się tutaj nie zapędzić za daleko. Natomiast w środku dalej robimy powiększenie. Tylko teraz właśnie, jeżeli chcecie, żeby było na płasko, robię tylko 2 słupki w jednym oczku, czyli zobaczcie, ja się wbijam w kolejnym i robię powiększenie, czyli tylko z 2 i tak u mnie to wygląda w tym momencie, żeby było na płasko. Natomiast, żeby się zakręcało, musicie zrobić potrojenie, czyli po 3 słupki, zobaczcie. Raz, 2, 3. Sami też zobaczycie, w zależności właśnie z jakiej włóczki robicie, jak Wam się to zawija, bo nie jestem w stanie Wam powiedzieć na innych włóczkach, jak się to będzie zawijało. Natomiast po prostu posprawdzajcie. Jeżeli będzie za mało się zawijało, można zrobić nawet i 4. Liczba tych słupków właśnie świadczyć będzie o zawijaniu się. Tak naprawdę ile tych słupków zrobicie. Ponieważ ja chcę zrobić drugie skrzydełko takie same, więc po prostu zrobię po 2 słupki. Wy natomiast, jeśli chcecie bardziej zawijać, zróbcie po 3 słupki w jednym. I tu sobie, słuchajcie, przerobię już do końca, czyli do momentu, gdzie zaznaczyłam sobie tutaj tym znacznikiem. I zostały mi już tylko 3 oczka, czyli lustrzanym odbiciem 1 słupek, półsłupek nawijany i zwykły półsłupek. Ok. I teraz odwracamy znowu robótkę, oczko do góry. To jest rząd, który przerabiamy bez żadnych zwiększeń, czyli cały czas trzymamy się tego samego, że musimy tutaj zrobić po boku półsłupek, słupek nawijany i słupek. I w każdym takim oczku, którym wcześniej zrobiliście, po prostu po jednym słupku. Tak naprawdę też można by tutaj pokusić się o rozszerzenia, jeżeli widzicie, że chcielibyście jeszcze bardziej właśnie sobie te skrzydełko zrobić takie zwijające się, to również można by na przykład z tej strony zrobić po 2 półsłupki. W taki sam sposób, może nie 3, ale już 2. Tak naprawdę wzór jest bardzo neutralny, można dostosować pod swoją włóczkę, pod to, co Wam się podoba. Skrzydełko wydaje mi się, że jest bardzo proste do zrobienia i bardzo fajnie wygląda. I ten ściek tutaj przerabiam sobie po prostu do końca. Zatrzymuję się oczywiście 3 oczka przed, czyli tutaj mam raz, 2, 3, czyli to samo słupek, półsłupek nawijany i zwykły słupek. I już zaczyna tutaj być coraz więcej naszego skrzydełka. I zobaczcie, ja tak naprawdę mam jeszcze do przerobienia jeden rządek. Dobrze mówię? Nie, jeszcze mam do przerobienia, tak, jeden rządek, bo ostatnie to było moje zwiększenia. Tutaj widzę, że mam zwiększenia. I tak naprawdę zobaczcie, ja już tutaj robię oczko do góry, przerabiam sobie półsłupek nawijany
i słupek. I teraz oprócz 3 ostatnich oczek znowu w każdym takim oczku robię sobie zwiększenie, czyli znowu po 2 słupki w jednym oczku. I tak przerobię prawie do końca. I znowu jestem tutaj już 3 oczka na końcu, czyli 1 słupek, półsłupek nawijany i zwykły słupek. I zobaczcie, ja już sobie tutaj odcinam moją włóczkę i tutaj sobie zaciskam oczkiem ścisłym. U mnie taka wielkość skrzydełek wystarczy. Natomiast jeśli chcecie sobie zrobić większe, oczywiście możecie robić dalej, czyli znowu po zrobieniu tego zwiększenia przerobić sobie cały rząd, ale później na przykład znowu ten sam rząd zwiększający. To wszystko zależy od tego, jak duży Wam wyszedł aniołek i jakie duże chcecie, żeby on miał skrzydła. Tak naprawdę ja zrobiłam po prostu na to, co tutaj, czyli zobaczcie, jest taka sama dosłownie wielkość, ale ten aniołek może mieć naprawdę większe skrzydełka, też będą świetnie wyglądać. Bardzo fajnie właśnie ten wzór na to pozwala, żeby stworzyć takie uniwersalne skrzydełka. A jeśli chodzi o łączenie, oczywiście możemy tutaj sobie zszyć tymi pozostałymi tutaj włóczkami, w ten sposób otworzyć i to samo przyszyć tutaj, ale oczywiście te skrzydełka przyszywamy na końcu, kiedy mamy już tą spódniczkę, więc ja na razie w ogóle Wam nie pokażę, jak to przyszyć, bo tak naprawdę nie jest to jakieś trudne, po prostu trzeba sobie pozaczepiać w niektórych miejscach i doszyć skrzydełka. Natomiast zobaczcie, one już wchodzą na sukienkę, więc najpierw musi być sukienka. Jeśli teraz, słuchajcie, chodzi o następną rzecz, aureola. Oczywiście aureolę robimy po zrobieniu włosków, ale z racji tego, że mam przy okazji jeszcze teraz tą samą włóczkę, pokażę Wam, jak sobie zrobić właśnie taką aureolę, żeby była właśnie w ładnym kółeczku, którą oczywiście później też można albo delikatnie przykleić, albo przyszyć, w zależności co wolicie. Ja taką aureolę, trudne słowo, ale w międzyczasie gdzieś znikło mi szydiełko. Jest, ok. Robię po prostu z magicznego kółeczka, ponieważ jest wtedy ładne kółeczko. Tylko staram się, żeby to kółeczko było duże. Po prostu owijam sobie wokół palców, wkładam sobie tutaj luźno, przeciągam i robię sobie po prostu ze zwykłych słupków. Czyli zobaczcie, zaznaczam i robię tych słupków dużo. Naprawdę tak, żeby po prostu osiągnąć pewną średnicę i to też wszystko zależy od tego, jaką właśnie macie głowę aniołka, z jakiej włóczki robiliście, dostosujcie sobie. Tutaj naprawdę nie muszę podawać liczby oczek, bo zobaczcie, ja cały czas robię sobie te słupki w środku. Oczywiście jeśli chodzi o takie rzeczy jak magiczne kółeczko, to ja pokazywałam bardziej dokładnie przy robieniu elfa, więc mam nadzieję, że tutaj wybaczcie, ale już nie pokazuję w takim zwolnionym troszeczkę tempie. I zobaczcie, ja sobie robię cały czas, troszeczkę sobie zaciągnę, tylko trzeba sobie ją wyprostować, żeby się ładnie zaciągała, tą końcówkę włóczki. Nie zaciągamy właśnie do końca, tylko tak, żebyśmy wiedzieli, jak się układa kółeczko. No kółeczko jest jeszcze małe, więc mogę cały czas robić moje słupki, półsłupki, oczywiście półsłupki. Tylko jest to może troszeczkę bardziej niewygodne, bo rzeczywiście trzeba tutaj siebie przytrzymać, ale dzięki temu naprawdę ładnie to wyjdzie, ładne kółeczko, bez tak naprawdę zszywania ze sobą końców. O, słuchajcie, no i zobaczcie, powiedzmy, że ja już tutaj doszłam sobie do tego momentu, mam już tutaj zamknięte, nie zaciągam dalej tego kółeczka za bardzo, tylko zostawiam właśnie taką dziurkę, znowu sobie odcinam i tutaj ostatnie można sobie, które to jest? To, ostatnie kółeczko, ostatni słupek można sobie właśnie połączyć z tym tutaj pierwszym,
oczkiem ścisłym i przełożyć w ten sposób. I mamy gotową aureolę. I taką aureolę oczywiście sobie przyszywamy. O, ten akurat mi wyszła troszeczkę mniejsza, nie ma znaczenia. Oczywiście, tak jak mówiłam, to zależy od ilości zrobionych półsłupków i właśnie pozostawienia sobie takiego pustego środeczka. Ok, to mamy zrobione. Następnie pokażę Wam, jak sobie zrobić włoski. Jeśli chodzi o włoski, tak jak widzicie, włoski mogą być bardzo zróżnicowane. Ja robię sobie taką bazę do tych włosów tutaj, natomiast na tej bazie, tak żeby po prostu nie prześwitywała głowa, można doczepiać takie loki. Jeśli macie cierpliwość, takie loki można doczepiać naprawdę na całej głowie w różnych miejscach, ale jest to bardzo pracochłonne, ale myślę, że bardzo ładnie by wtedy aniołek wyglądał. U mnie ma tylko taki przód zrobiony, a tutaj imitacja może takiej fryzurki, ale jeśli chcecie, w każdym takim miejscu można po prostu później takiego loczka zaczepić. Może nie w każdym, ale w losowych miejscach, czy tu, czy tu. Dzięki temu też nie będzie prześwitywać skóra głowy, tylko będą właśnie takie białe, jak gdyby tutaj włosy. Ja Wam pokażę, jak zrobić sobie taką bazę. A tak naprawdę będzie to bardzo proste. Bierzemy sobie jakąś włóczkę właśnie, z której chcecie zrobić włoski. Ja mam taką mieniącą się. Jeśli chcecie, to wcale nie musi być taka, dowolna. Robię pętelkę podstawową i nabieram sobie oczko łańcuszka. Tych oczek łańcuszka nabieramy tyle, żeby pokryć czubek głowy do ramion, do końca, tak jak gdyby. Oczywiście to jest wszystko, zależy od tego, jaką zrobiliście sobie główkę, czyli zanim zaczniecie, po prostu przyłóżcie sobie tutaj mniej więcej do czubka i zobaczcie, ile tych oczek łańcuszka trzeba nabrać. Ja nabieram tak, żeby tutaj, zobaczcie, przykryć całą tą głowę. Czyli powiedzmy, jeszcze powinnam sobie troszeczkę więcej nabrać. I dla przykładu, kiedy mamy już odpowiednią długość łańcuszka, będziemy pracować sobie oczywiście znowu tutaj z tyłu łańcuszka, czyli tak, jedno oczko pomijam i w przedostatnie robię narzut i robię sobie wszystkie oczka ścisłe z narzutem, czyli przekładam przez tą pętelkę i od razu przez dwie. I znowu narzut, wbijam się w środkową pętelkę. U mnie tak nie do końca widać tutaj tą środkową, ale mam nadzieję, że to jest dokładnie tak samo, jak pokazywałam skrzydełka, czyli po prostu tylna pętelka od łańcuszka i oczka ścisłe z narzutem. Czyli narzut, wbijam się tutaj, przekładam przez dwie i tak przerabiam sobie do końca, do ostatniej tutaj mojej pętelki. I mam przerobione. I teraz cały czas tak samo, czyli na końcu oczko do góry, nie wliczamy do wzoru i będziemy pracować również oczkami ścisłymi z narzutem, z tym, że będziemy wybierać sobie tylną pętelkę z łańcuszka. Czyli tak, zobaczcie, jak popatrzycie sobie do góry, mamy tutaj przednią i zaraz za nią tylną. Czyli niezależnie, czy jesteście na prawej, czy na lewej stronie, robimy zawsze to samo, czyli narzut, w pierwsze oczko od razu się wbijam z góry, zahaczam tylną, przekładam przez to oczko i przez dwa. I cały czas tak samo. Dzięki temu powstanie Wam taki wzorek imitujący troszeczkę warkocze, takie włosy, tak jak tutaj to widzicie. Taki ma być. Wzór jest dwustronny, więc tak naprawdę nie ma znaczenia, którą stronę uznacie za prawą czy za lewą. To znaczy może mieć znaczenie, jeżeli chcecie, żeby pewne układały się tutaj takie warkoczyki do góry czy na dół. To jest jedyne znaczenie prawej czy też lewej strony. Mam bardzo, tutaj widzę małą widoczną tą włóczkę, jeśli chodzi o wzór. Mam nadzieję, że robicie ze mną swetry. To tam jest, często dosyć używam ten wzór, na przykład przy robieniu właśnie ściągaczy. Bardzo prosty i wdzięczny wzorek. Tylna pętelka, oczka ścisłe. Na końcu oczywiście robię sobie w całe oczko, żeby był brzeg bardziej stabilniejszy, to wbijamy się w całą pętelkę. Dobra, przejdę do końca i mam ostatnią pętelkę, to co Wam mówiłam, przerabiam sobie w całą. Ja mam tutaj bardzo mało widoczną włóczkę, więc doradzam po przerobieniu sobie kolejnego oczka zaznaczyć
to oczko tutaj początkowe, zarówno i końcowe, tak powinno być zaznaczane, żeby robótka się po prostu nie zniekształcała. I dalej robię dokładnie to samo. Po przerobieniu już kilku rzędów będzie widać ten ściek. Na początek musimy po prostu przerobić sobie jakąś część, żeby była widoczna. I tak naprawdę robimy taki prostokąt. Taki prostokąt, który będziemy po prostu zszywać na górze na czubku i formować w formie właśnie takiej główki. Czyli my musimy przerobić taki długi ten prostokąt do momentu, kiedy ma nam zakrywać już tą tylną część głowy i boczną, a jednocześnie odkrywać twarz. Tak jak tutaj zobaczcie, jest u mnie. To jest początek, ono idzie tutaj całe z tyłu, aż tutaj do końca. To jest właśnie cały czas ta część, którą my tutaj robimy. Dokładnie to samo. Zobaczcie. I to trzeba przerobić tak naprawdę tyle, ile macie tutaj w tej głowie. To wszystko zależy znowu od włóczki. Ja Wam powiem mniej więcej, ile to u mnie weszło. No aż 17 cm. Muszę przerobić takim samym sposobem, czyli robię sobie taki dokładnie prostokącik. Cały czas tak samo. Oczka ścisłe w tylną pętelkę, zarówno prawa, jak i lewa strona. I ja przerobię sobie już jakąś część, żeby Wam pokazać, co będziemy robić dalej. I tak wygląda mniej więcej ten prostokącik. U mnie jeszcze nie jest na tyle długi, żeby przykrył całą głowę, znaczy tą część głowy, która tutaj wymaga, żeby przykryć. Zobaczcie, jeszcze tyle brakuje. Ale jest to tylko na potrzeby tego filmu, żeby Wam pokazać, więc po prostu nie będę robiła już dalej. Powiem Wam tylko po prostu, co należy zrobić, żeby uzyskać odpowiedni kształt. Więc tak, tu sobie odcinamy włóczkę. Ja kończę w tym samym miejscu co na górze, czyli tutaj w tym miejscu. Zostawiamy sobie troszeczkę dłuższy ten sznureczek. Robimy sobie oczko tutaj na końcu ścisłe. I teraz będzie nam potrzebna igła. Przewlekamy sobie tutaj przez jakąś dużą igłę bądź plastikową, w zależności co macie. I zobaczcie, jest tutaj wzorek idący do góry, tu jest na dół, więc to będzie moja prawa strona, więc staram się na tej lewej, czyli tu mam moją prawą, czyli tak na tej lewej, po prostu wbić się, taki zwykły ściek zrobić igiełką w ten sposób. On mi pozwoli na właśnie jak gdyby zawężenie tej górnej części, bo jak sobie zaraz ściągniemy, zaciśniemy, to zobaczycie, że nam się właśnie ładnie tutaj wszystko zejdzie. Mniej więcej, nie musi to jakoś być bardzo dokładnie. I teraz w zależności od tego, jaką właśnie macie tutaj szerokość, objętość tej głowy, zaciskamy sobie, zobaczcie tutaj. To trzeba mniej więcej na bieżąco sobie sprawdzać, czy te brzegi Wam się ładnie schodzą tutaj, czy bardziej trzeba mocniej zacisnąć. Oczywiście my łączymy sobie tutaj ze sobą te dwa tutaj końce, znowu przeszywamy i jeszcze raz zaciskamy. Kilka razy można tutaj zabezpieczyć, żeby się nie ruszało, żeby nam się tutaj nic nie rozwaliło, rozpruło. O. I zobaczcie, tutaj na lewej stronie mamy taki czubek, ale gdy wywiniemy na prawą stronę, mamy ładne zakończenie. Oczywiście to, tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jaką szerokość musicie zrobić, jaką długość. Jest to właśnie taki czubek, który powiedzmy zakładamy na główkę. I teraz tak, ja mam jeszcze tutaj końcówkę włóczki. Tą włóczkę sobie oczywiście należy pochować, żeby jej nie było widać. Natomiast tą tutaj, gdy będziecie nakładać na głowę, zobaczcie, u mnie jest za małe są te włoski, ale to jest tylko przykład, przyszywamy w dowolnych miejscach. Zobaczcie, ja po prostu jakkolwiek zahaczałam, żeby sobie przyszyć włosy zarówno tutaj od dołu, od góry, na czubku, do głowy, żeby nam po prostu nie spadły. I to jest ta nasza taka podstawowa część, do której będziemy przyczepiać loki. A jeśli chodzi o loki, to jeśli już robiliście kiedykolwiek loki, to pewnie wiecie, że sposobów na loki jest bardzo dużo, bo loczki mogą być bardzo skręcone, mogą być naprawdę mniej skręcone, mogą być bardzo długie, mogą być tylko końcóweczki skręcone. Wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Ja Wam pokażę na przykładzie jednego loka, jak to można uzyskać. Czyli dalej robię sobie z tej samej włóczki, robię pętelkę podstawową i nabieram
dowolną liczbę oczek. To wszystko zależy, jak długi ma być ten loczek. Zróbcie sobie pierwszy i zobaczcie po prostu, czy taka długość Wam odpowiada. Na tej głowie przydałyby się tak naprawdę loki różnej długości, żeby właśnie odpowiednio dopasowywać do włosów, do długości włosów. I tak jak mówię, robimy dowolną liczbę tutaj oczek. Ja dla przykładu zrobiłam sobie jakąś taką długość. I tutaj loki polegają tylko na tym, żebyśmy znowu oczko brzegowe w tych tutaj tylnych pętelkach, czyli w przedostatniej pętelce, robili odpowiednią liczbę słupków. Czyli tak, ja zrobiłam teraz jeden słupek, zrobię jeszcze jeden słupek i zrobię jeszcze jeden. Czyli kiedy będziemy robić po 3 słupki w tych pętelkach tylnych, ten loczek będzie nam się bardzo skręcał. Dosłownie tak jak u mnie na końcu, mocno będzie się zawijał. W każdym takim, zobaczcie, oczku po 3 słupki. Jest to oczywiście trudne teraz do pokazania, nawet mi tutaj ostrość nie łapie, ale sami zobaczycie, że jak zaczniecie robić te loczki, to one zaczną Wam wychodzić. Tylko nie omijamy pętelek i robimy sobie po 3. I ja właśnie taką metodę obrałam, że robię taką bardziej loczek skręcony na dole, a na górze bardziej wyprostowany. O, tu już mi się tak zawija, że nawet nie widzę, gdzie mam się wbijać. Raz, 2, 3. Jeżeli nie chcecie, żeby ten loczek był bardzo skręcony, możecie na przykład robić po 2 półsłupki. Nie trzeba robić 3, mogą być 2. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. I znowu tutaj, zaraz Wam pokażę. Bardzo mało widać, wiem, ale mam nadzieję, że z tego, co ja mówię, to jesteście w stanie zrozumieć. Na oczkach łańcuszka po prostu robimy albo podwojenia, albo potrojenia. I powiedzmy, że tutaj zrobię już ostatni raz 3 oczka. Następnie na końcu już zrobię tylko po jednym. Czyli tak, wbijam się w kolejne tutaj oczko. Też u mnie bardzo mało widać. I robię tylko jeden. Raz i w kolejnym. Raz i w kolejnym. Raz. I tak robię już sobie do końca. Jeśli chcielibyście, żeby jeszcze na górze gdzieś tam się coś zakręciło, można zamiast tutaj w ostatnim, na przykład czy w przedostatnim oczku zrobić sobie jeszcze 2 i jeszcze się po prostu gdzieś tam ten loczek nam skręci. To jest tak naprawdę bardzo uniwersalne. Możecie dowolnie sobie kombinować, w zależności od tego, jaką macie tutaj wprawę. I znowu, ja sobie odcinam tę końcóweczkę, przekładam i zostawiam sobie te 2 sznureczki po to, żeby sobie zawiązać. I zobaczcie, one mogą się jeszcze nie do końca ułożyć, ale jak zaczniecie sobie tak wywijać w stronę, w którą się tutaj powinno wywijać, czyli poukładać sobie tego loczka, o zobaczcie, w ten sposób, to on się w pewnym momencie też ułoży. Wszystko też zależy, z jakiej włóczki robicie, bo ta akurat, którą ja tutaj wzięłam, ciężko się na niej pracuje, bo nie jest taka jednolita, ale gdy tak jeszcze raz pójdziemy sobie od początku i ułożymy tak, jak powinno być, dookoła, odwijając, on się wtedy inaczej, taką spiralkę, jeszcze inaczej ułoży. O, zobaczcie, staram się tak odkręcić, bo się mogło troszeczkę zakręcić i ten loczek wtedy jest taki. I tak jak mówię, wszystko zależy, jakie długie chcecie te loczki, jakiego rodzaju, mogą być tak luźno puszczone. Dobierzcie sobie po prostu odpowiednią liczbę oczek. Następnie, mając właśnie tutaj te 2 sznureczki, po prostu w dowolnych tutaj miejscach zahaczamy sobie o oczko, przekładamy i zawiązujemy. Tak naprawdę można zawiązywać sobie na górze, bądź też, jeżeli jeszcze nie przyszyliście tych włosków, można to robić od spodu. Po prostu zostawiać tutaj końcóweczki, będzie wtedy to na pewno lepiej wyglądało, zanim przyszyjecie, i dowiązywać sobie takie loczki.
Ja w taki sposób sobie to przerobiłam. Mam nadzieję, że Wam się podoba, a jeśli macie swój, to oczywiście zróbcie też po swojemu. Takich loczków może być bardzo dużo, jest to pracochłonne, ale bardzo ładny efekt na końcu, więc zachęcam. Oczywiście mogą być również krótsze, na grzyweczkę, tak jak tutaj. Naprawdę ile macie czasu, tyle loczków możecie porobić. Jeśli chodzi o ciąg dalszy, ja mam tutaj takie sztuczne rzęski przyklejone, też można dodać bądź nie. I pomiędzy główką a szyjką mam taki troszeczkę naszyjnik. Jest to zwykły naszyjniczek tutaj robiony z łańcuszka i półsłupków, po prostu zszyty na końcu, czyli zwykły ściek, jeden ściek łańcuszków i jeden ściek półsłupków i zakończone. Natomiast tu mam bardzo podobnie zrobione, tylko po prostu dwa rzędy. Taką różyczkę można zrobić dokładnie w taki sam sposób, jak robiliście właśnie ten loczek, bo zobaczcie, że jak zrobicie do końca wszystkie takie potrojenia, czyli bez tych dwójek i ładnie sobie ułożycie w ten sposób, może z tego wyjść ładny kwiatuszek. Czyli w taki sposób u mnie to zostało zrobione, tylko po prostu z innej włóczki. Z takiego loczka powstał kwiatuszek. I jeśli chodzi teraz jeszcze o sukieneczkę. Tą sukieneczkę zrobiłam sobie bardzo blisko szyi, żeby imitowało właśnie taką sukieneczkę bardziej niż spódnicę. I zrobiłam raz, dwa, trzy, cztery w piątym rzędzie od góry, czyli tutaj, gdzie widzicie pod rączką, jeszcze wystaje jeden rząd. Tu jest szef i tu jest jeden rząd. I tak, można zacząć sobie, zobaczcie, z tyłu, ponieważ będziemy mieć skrzydełka i nie będzie widać łączenia, ponieważ jest to spirala, więc zawsze gdzieś musi się nam te koło mniej więcej zejść, ale w takiej spirali, więc żeby tutaj było ładnie, ja z przodu i po bokach mam równo, natomiast zaczynamy mniej więcej tutaj w piątym rzędzie na końcu. Mam jeszcze zrobiony tutaj taki ściek, który też Wam pokażę, ponieważ ja już mam tą lalę przerobioną, więc po prostu przerobię ją tutaj troszeczkę niżej i też można zrobić właśnie podwójną spódniczkę, że tak naprawdę ta pierwsza warstwa jest tutaj, a jeszcze mniej więcej w połowie dorobić sobie kolejną, już taką dłuższą. I już Wam pokazuję, jak to zrobić. Czyli tak, Wy jeśli robicie pierwszą warstwę, a zacząć trzeba od pierwszej warstwę, zrobicie sobie w takim pierwszym, piątym rzędzie, licząc tutaj od głowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może być w piątym, może być też w niżej, wszystko zależy, co chcecie osiągnąć. Ja już robię drugą warstwę, więc powiedzmy wbiję się tutaj troszeczkę niżej, również z tyłu i będę się przebijała przez takie półsłupki. Tutaj zobaczcie, że widać tutaj takie pętelki pomiędzy. Mamy półsłupek, natomiast tu pomiędzy są takie, jak pociągniemy, pętelki. I bijam się tutaj szydełkiem, biorę sobie moją włóczkę i przekładam sobie tutaj to oczko przez pętelkę. I robię oczko ścisłe. Ja pokazywałam Wam, że mam tutaj takie przerobione innym kolorkiem. Po prostu wzięłam inny kolor włóczki, 2 razy doczepiałam. To nie jest konieczne, możecie cały czas robić tym samym. Natomiast mam tutaj taki bardziej bąbelek zaczynający, żeby po prostu ładnie to wyglądało. A ten bąbelek po prostu robi się w taki sposób, że... O, jest mi tutaj... Ok. Że jeszcze raz przekładam. Kilka razy tutaj, zobaczcie. Raz. Robię narzut. Przekładam. Narzut, przekładam. Tak naprawdę można kilka razy przerobić sobie taki narzutek, tylko trzeba pamiętać, ile razy się to zrobiło, czyli jeszcze raz, zobaczcie, tu jest moje pierwsze oczko dopiero. Zrobiłam dosłownie w tym samym oczku. Powstaje dzięki temu taki bąbelek i to będzie moje pierwsze początkowe oczko. Następnie w drugim znowu wbijam się tutaj kolejne oczko, czyli idę równe po linii i zabieram każde kolejne tutaj takie pętelki, czyli następna jest tutaj, przekładam, robię narzut na szydełko, jeszcze raz w to samo miejsce, tylko wszystko tutaj trzeba paluszkiem trzymać, przekładam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, powiedzmy, że będę robiła na 6 pętelek na szydełku, czyli mam 6 pętelek i już ostatnią przekładam, tak? I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6 i przekładam. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i
6 i przekładam przez wszystko. I znowu mam pętelkę, wbijam się i mam 2, 3, 4, 5 i 6. I tak zrobię sobie dookoła. Jeśli robicie to innym kolorem, trzeba po prostu później doczepić sobie inną włóczkę. I przerobiłam sobie już wszystko dookoła. I zobaczcie, tutaj z racji tego, że jest spirala, żeby nam się złączyło, musimy trochę wbić szydełko do góry tak na skos. Czyli po prostu w taki sposób, żeby powrócić z powrotem do tej pierwszej naszej linii. I ona już w miarę później, jeszcze mam tutaj ostatnią, czyli przed ostatnim oczkiem można po prostu lekko iść do góry. Tego tak naprawdę nie będzie widać. I zobaczcie, i łączę sobie teraz z tym pierwszym oczkiem. I zrobione. Jeśli zrobiliście inną nitką, trzeba tutaj zrobić oczko ścisłe i zamknąć okrążenie i pętelką przełożyć jeszcze raz nową włóczkę. Teraz tak, zobaczcie, na górze, jeśli chodzi o wzór, robię całą tą spódniczkę z słupków. Z tym, że w zależności od tego, czy jesteście na górze, czy na dole i jak bardzo chcecie, żeby się rozszerzała. Ja, tak jak pokazywałam Wam, użyłam takiej lekko mucherowej włóczki, ale jest to oczywiście sztuczny poliester, więc chciałam, ona jest bardzo delikatna, więc żeby się po prostu, jest cieniuteńka, więc ja potrzebowałam bardzo tutaj rozszerzyć. Pierwszy rządek u mnie to były po 3 półsłupki, zobaczcie, nawet widać, 3 półsłupki, raz, 2, 3 w jednym oczku, tutaj. To są dokładnie po te 3 półsłupki. I cały taki rządek zrobiłam rozszerzenie w 3. W następnym rządku mam na zmianę jedno zwiększenie, 1 półsłupek, jedno zwiększenie i 1 półsłupek i później w każdym już praktycznie rzędzie mam po 1 słupku, oczywiście słupku. Wszystko zależy od tego, z czego robicie sukieneczkę, jak bardzo macie grubą włóczkę, musicie mniej więcej dopasować sobie wzorek. Chodzi o to, że jeżeli chcecie, żeby ona była bardziej pofalowana, to takich zwiększeń musicie zrobić sporo. U mnie jest bardzo pofalowana, jest praktycznie większa niż objętość koła, czyli tak, zaczynacie sobie na przykład od 3 słupków, w kolejnym rzędzie na przykład 2 słupki zwiększające, 1 zwiększający i 1 zwykły i mniej więcej patrzycie co kilka rzędów, czy ładnie się rozszerza. Jeśli za mało, takich rozszerzeń można zrobić więcej w kolejnych rzędach. Ja jednak staram się to zrobić tylko na górze, a potem po prostu po całości iść już tak jak wszystkie słupki dookoła. Ponieważ tutaj już mam szeroko, więc nie będę rozszerzała 3 półsłupki w jednym, tylko po prostu przerobię sobie, albo nawet nie, zrobię 3 półsłupki w jednym, z tym, że to będzie moje ostatnie zwiększenie. W tym rzędzie zrobię tylko 3 słupki w jednym i później już do samego końca będę robiła po 1 półsłupku. Metoda jest taka, że oczywiście możemy robić 2 oczka łańcuszka i traktować to jako pierwszy słupek i później łączyć. Następnie w tym samym oczku jeszcze raz przerabiamy 1 słupek i teraz lepiej widać już to oczko nasze początkowe, więc tutaj, gdzie jest drugie oczko łańcuszka, warto sobie wpiąć marker, żebyście wiedzieli. I tak jak powiedziałam, jeszcze raz tutaj przerobię sobie słupek. Czyli w każdym takim tutaj oczku na dole przerobię sobie po 3 słupki. Oczywiście te oczka tutaj, chodzi mi o te, które tutaj powstały teraz, pracujemy już tylko tutaj, na tej części. Czyli raz, 2 i 3. Strasznie taki odgłos szeleszczący jest niestety wina tej sztuczności, która tutaj jest w tej włóczce, ale jest to maskotka, więc przymknę na to oko. Na pewno ciężko by się to nosiło. I zobaczcie, cały czas dookoła robię sobie po 3 słupki i przerobiłam sobie już dookoła po 3 w każdym oczku i zobaczcie, jeżeli już widzicie, tak jak tu u mnie, że się faluje, to znaczy, że ona po całości się będzie właśnie już falowała, dlatego ja w tym rzędzie na dole już nie będę robiła żadnych zwiększeń. Natomiast tutaj, gdzie sobie zaznaczyłam w drugim oczku, wbijam się, może być nawet tak przez całe i łączę oczkiem ścisłym. Każde takie okrążenie będę łączyła od tej pory
i 2 oczka do góry będę traktowała jako jeden słupek, czyli po prostu tu mam już zrobiony jeden słupek, następny słupek jest w następnym oczku, czyli tutaj. Oczko łączeniowe i 2 słupki traktuję jako słupek. I zobaczcie, robię tak już cały czas do samego dna, do samego końca, po jednym słupku w takim oczku. I tak samo właśnie robiłam górną sukieneczkę, z tym, że w tym drugim rzędzie potrzebowałam robić właśnie zwiększenia. Tylko zwiększenia polegały na tym, że robiłam 2 półsłupki w jednym, 1 półsłupek, 2 półsłupki, 1, 2, 1. Wszystko zależy od tego, jaką macie włóczkę, bo jeżeli macie już grubą włóczkę, może się okazać, że ten pierwszy rząd, gdzie są 3 półsłupki, wystarczy w zupełności. Jeżeli jest cieniutka jak moja, w kolejnym rzędzie możecie również zwiększać, możecie zwiększyć na przykład nie 3, ale 2, albo 2 i 1 półsłupek, dowolnie, naprawdę na wyczucie, tak jak widzicie. Jeśli chodzi o to, oczywiście tą drugą warstwę, ja jeszcze nie wiem, czy będę miała czas ją dokończyć, ale powiem nam już tylko na sam koniec, że oczywiście ona musi wystawać spoza, więc musiałabym ją zrobić jeszcze gdzieś z tyle, to jest dół tutaj. I na samym końcu, żeby jeszcze dodatkowo tutaj mi się zawijało, na samym końcu, jako ostatni ścieg, zobaczcie, w każdym oczku zrobiłam sobie słupek. To znaczy 3 słupki, tak? Czyli jak gdyby na samym końcu jest zwiększenie i dzięki temu powstaje mi taka jeszcze, zobaczcie, fala. Takie właśnie sfalowany tutaj dołek. Jeśli chcecie mieć taki dołek i na górze, i na dole, po prostu w ostatnim rzędzie przeróbcie sobie po 3 półsłupki w jednym. I to by, słuchajcie, było na tyle. To jest cała sztuka zrobienia mojego aniołka. Jeśli macie jakieś pomysły i chcecie coś dołożyć od siebie, oczywiście zmieniajcie, próbujcie, róbcie. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta i że zrobicie sobie takiego aniołka. Ja czekam na Wasze zdjęcia na Facebooku, w postach, bądź i na Instagramie. Jestem ciekawa, jakie aniołki Wam weszły. No i oczywiście serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia.